Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym materiale pokażę Wam coś takiego. Jest to troszkę bardziej zaawansowany czujnik temperatury w porównaniu do tego, którego testowaliśmy poprzednio, czyli takiego. Ten tutaj ma dodatkowo wyświetlacz, który informuje nas o wartościach pomiarowych temperatury i wilgotności w pomieszczeniu na swoim wyświetlaczu, czyli jeżeli chcemy na przykład sobie taką stację mieć koło łóżka, gdzie mamy też na przykład inne parametry typu godzina i tak dalej, to możemy sobie zamówić coś takiego. Jest to takie maleństwo, trochę pudełko rozerwane, trochę przyznaję się, ja to rozerwałem, bo otwierałem, żeby zobaczyć jak to jest, w jakiej to jest stanie. Na szczęście nie było żadnych tutaj uszczerbków na zdrowiu tego urządzenia. Jest oczywiście instrukcja, sposób integracji i tak dalej. Instrukcja prawdopodobnie też w kilku językach, w tym angielski, raczej polskiego tutaj nie ma. A może jest? Jest nawet język polski, zobaczcie. Temperatura, czujnik temperatury wilgotności z grupy sensor. Widzicie, jest nawet język polski, funkcje urządzenia, także dosyć fajnie. Instrukcja dosyć ciekawa w języku polskim, także jeżeli ktoś potrzebuje, nie ma problemu, aczkolwiek pokażę Wam, jak to urządzenie skonfigurować bez użycia instrukcji, którą tutaj umieszczono. Zabieramy się za rozpakowanie. Co tutaj jeszcze mamy oprócz instrukcji? Jest coś takiego. To jest prawdopodobnie podstawka i samo urządzenie. Zobaczcie. Podstawka pewnie wchodzi tutaj i możemy sobie to na biurku myśli. Zobaczcie, to jest dosyć malutkie, także tak samo jak ten czujnik nie jest duży, to jest bardzo drobne, małe urządzenie, które po prostu, no, wydaje mi się, że jak będzie się świecić, to będzie coś widać, ale tak to ciężko będzie coś zobaczyć. Oczywiście na Wi-Fi 2,4 GHz, produkcja chińska, temperatura i wilgotność, tak jak widzicie. I wchodzą oczywiście bateryjki 1,5V 3A. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. Otwieramy sobie tutaj i wchodzą 3 baterie. Tak jak tutaj jest to napisane, prawdopodobnie było 3, tak. Tutaj mamy razy 3. No i takie 3 baterie trzeba tutaj umieścić w tym urządzeniu, więc zróbmy to 3. Urządzenie się uruchamia, po czym pokazuje od razu sobie tutaj temperaturę i wilgotność otoczenia. Podświetlenie jest tutaj tym przyciskiem górnym. Ten przycisk ma jeszcze jedną funkcję, zaraz Wam pokażę. Zamkniemy tą obudowę. Obudowa została zamknięta i teraz weźmy sobie aplikację. Dobra, teraz tak, żeby to urządzenie sparować, trzeba przytrzymać ten górny przycisk. Trzymacie, aż pojawi się sygnał Wi-Fi tutaj w tym rogu. Obok baterii tutaj, zobaczcie, widzicie, miga sobie sygnał i znowu robicie sobie tutaj dodaj urządzenie i urządzenie się pojawia. Naciskamy sobie, robimy dalej i stacja testowa, taką nazwę już wcześniej nie dawałem tutaj, zakończ. Mamy tak samo jak w poprzednim przypadku temperaturę i wilgotność, oczywiście wszystkie parametry są wyświetlane. Tutaj możemy sobie miesięcznie sprawdzić, rocznie, tak samo było w tamtym oczywiście. No a co najważniejsze, możemy też to zintegrować z Home Assistantem, spójrzcie na to. No dobra, jesteśmy teraz już w naszym Home Assistancie, wchodzimy sobie w ustawienia, znowu szukamy sobie tutaj urządzenia oraz usługi, schodzimy do aplikacji Tuya i tak jak mieliśmy 13 urządzeń, to teraz po odświeżeniu powinno być ich 14. Jest 14 urządzeń, czyli nasza stacja testowa jest tutaj w tym miejscu i tak jak widzicie, pokazuje to temperaturę, wilgotność oraz stan baterii i właściwie tutaj stan baterii wysoki, niski pewnie i baterii procentowo tutaj pokazuje nam, jaki jest poziom. Wszystkie te parametry także można sobie zobaczyć. Interwał prawdopodobnie jest taki sam jak w poprzednim przypadku, czyli podczas zmiany temperatury następuje w ciągu minuty. Zmiana wartości, wysyłania wartość zostaje, ale to też możemy zaraz sprawdzić. Zacznę ją troszkę nagrzewać i zobaczymy, czy wartość się zmieni w ciągu minuty. 23 stopnie. Tak jest, jak widzicie. Zacząłem grzać to troszkę i po minucie się oczywiście urządzenie skomunikowało z serwerem, więc wysłało dane. Także dokładnie działa to tak samo jak w tamtym przypadku. Jeżeli mamy sygnał po prostu Wi-Fi, pokazuje nam oczywiście tutaj buźkę uśmiechniętą odnośnie do tego procenta wilgotności, temperatury prawdopodobnie. Data i godzina zsynchronizowały się automatycznie.
14:48, widzicie 4 lutego 2025. Nie musiałem tego ustawiać, tego się nie ustawia, on po prostu dostaje taki przydział z internetu, z serwera prawdopodobnie TUI. Tak to wygląda, urządzenie dosyć ciekawe, fajne, małe gabarytowo, widzicie, można sobie umieścić coś takiego i oprzeć to na biurku, zdjąć tą folię i cieszyć się temperaturą i wilgotnością, którą też możecie odczytywać w waszych Home Assistantach. Pozdrawiam serdecznie.